Witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Będziemy się szykować, dlatego że mamy zajęcia z koreańskiego, a później chyba lecimy po prostu na jakieś zakupy. Myślę o Armdaenkage, ale na Deity Station dawno tam nie byłam, więc czemu by nie skoczyć, zobaczyć, czy coś ciekawego mają. Nadal poluję na taką brązową szklankę. Niestety w Modern House'ie nigdzie ich nie znalazłam, chociaż była ta kolekcja. Zastanawiam się, czy wtedy właśnie nie była, kiedy ja byłam w Polsce. O, i telefon jeszcze dzwoni, poczekajcie. Nie, 안녕하세요. 잘 지냈어? 정말 바빠요. 왜요? 맞아요. 그리고 우리 오늘 안 만날 거예요. 그리고 뭐 먹고 싶어 오늘 점심? 뭐? A, carbonara mogło się pojąć? No, jak troszeczkę słyszeliście, ja staram się z moim mężem rozmawiać po koreańsku, jak mam okazję, najczęściej właśnie przez telefon. Dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, o rozmawianiu po koreańsku, jak mi idzie koreański, dlaczego od tych 4 lat, jak jestem w Korei, nadal nie mówię płynnie po koreańsku. Wytłumaczę Wam to wszystko, może siebie postaram trochę wytłumaczyć, chociaż tutaj nie chodzi o tłumaczenie się, a bardziej o zrozumienie, jak taki proces nauki koreańskiego przebiega i czemu on nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać, bo przecież mieszkam w Korei. Dobra, bez przedłużania, bo ja mam naprawdę koreański. Za chwilę zaczynam zajęcia. Też dlatego dzisiaj nagrałam. Mogłabym wczoraj nagrać, ale chciałam Wam pokazać, jak mniej więcej ten cały proces nauki koreańskiego u mnie wygląda. Dlatego też taki daily vlog. Dobra, to przy okazji właśnie, że jeszcze mam chwilę czasu, jakieś 4 minuty, to opowiem Wam, jak wyglądają te zajęcia i na jakie zajęcia w ogóle uczęszczam. Ja uczęszczam na zajęcia Instytutu Sejong i to są zajęcia online. Mam zajęcia 3 razy w tygodniu, w tym 2 razy to jest Metaverse, a 1 to są takie klasyczne zajęcia koreańskiego online z nauczycielką. Na Metaverse mam 2 razy w tygodniu, to jest w środę o 9 rano oraz w czwartki o 21. Zawsze z tą samą nauczycielką. Jedna jest ta różnica, że poruszyłamy się po świecie metaversu przez Facebooka i tutaj właśnie nie pokazujemy twarzy, jesteśmy prawie anonimowi, bo jedyne informacje, które dajemy nauczycielce oraz studentom, to jest nasze imię oraz kraj pochodzenia. Są to zajęcia do rozmowy, czyli bardzo dużo konwersujemy między sobą, z nauczycielką. Naprawdę te zajęcia są pozytywne. Jedna z informacji, one są darmowe i zajęcia trwają 1,5 godziny i w środę i w czwartek. Zajęcia naprawdę są fajne. Jesteśmy w świecie metaversów, więc poruszamy się po różnych pokojach w zależności od tematu naszych zajęć. W tym metaversie też ustawiamy sobie specjalnego awatara i tak jak wspomniałam, wpisujemy po koreańsku imię oraz kraj pochodzenia. To jest też, żeby tak nauczycielka mogła nas ustawić w odpowiednie pokoje, żebyśmy rozmawiając też w grupkach mieli znajomych, z którymi moglibyśmy nawiązać nić kontaktu. Myślę, że to jest bardzo fajne i w tym metaversie właśnie mamy możliwość też wchodzenia do różnych mini pokoików, gdzie rozmawiamy właśnie w grupach 2, 3, 4 osobowych w zależności od tematu zajęć. Także jest fajną opcją, dlatego że można
pokazywać różne materiały i nasza nauczycielka często właśnie pokazuje jakieś materiały, z którymi macie różne informacje, na przykład o gramatykę, którą będziemy się zajmować, jakieś słówka, więc naprawdę fajne są te zajęcia, fajne też jest to, że są za darmo i można korzystać z nich z każdego zakątku świata. Więc naprawdę dużo osób się spotyka. Jedna rzecz, którą zauważyłam, to bardzo dużo, jest raczej większa, przeważająca liczba osób, to są osoby młodsze, czyli tak gdzieś 25 lat. Dużo mniej jest osób starsze, a na pewno mniejsza liczba to są osoby, które są w moim wieku. Myślę, ale to nie przeszkadza, bo można porozmawiać na różne tematy z tymi osobami. Poziom koreańskiego, ja jestem na 3 teraz, czyli uczymy się na poziom 3. Oczywiście z tego, co zauważyłam, nie ma niższych poziomów, może dlatego, że właśnie to są zajęcia typowo, poczekajcie, tak, jeszcze chwilę będziemy czekać. Typowo zajęcia z rozmowy. Dlatego też ten poziom musi być w miarę wysoki, żebyśmy mieli na spokojnie mieć konwersację i ten poziom był wyrównany. Z tego, co zauważyłam, nie widziałam zajęć właśnie w metaversie z mniejszego poziomu, ale myślę, że to też trzeba posprawdzać. Oni mają specjalną stronę internetową, ale także Instagram, gdzie dają informacje, kiedy będą zajęcia, jak one będą wyglądały, więc jeżeli jesteście zainteresowani zajęciami na metaversie w Instytucie Sejong, to polecam polować na terminy. Teraz chyba powinien być jakiś termin na wrzesień, więc myślę, że skorzystajcie. To pomaga dużo, dlatego że mieszkając na przykład w Polsce nie mamy dużo okazji do konwersacji. W Korei także, ale o tym już później porozmawiamy. Ja za chwilę mam zajęcia, zaczynam, więc nie będę przedłużała, dajcie mi się pouczyć. Dobra, zajmuję się moimi zajęciami. 워터파크 갔어요. 그리고 풀빌라도 네, 친구 같이 네. 너무 좋아요. 정말 좋아요. 그리고 제 아기 작은 아기예요. 그래서 많이 how to say 슬라이드 안 갔어요. 아, 네, 맞아요. 한옥 북촌 아니, 북촌 아니에요. 저도 한옥 맞아요. 네, 네네네. Witajcie, jak to się mówi, na starych śmieciach na Deti, czyli miejscu, gdzie kiedyś mieszkałam. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to przed zamieszkaniem w naszym mieszkaniu, które sobie kupiliśmy w Busan, to mieszkaliśmy właśnie na Deti. I tutaj znajduje się taki jeden Aremdaenkage, w którym dawno nie byłam, więc postanowiłam, że sobie odwiedzę. Tutaj też mają zdjęcia i filmiki właśnie z busańskiego metra. To dlatego, że Busan ma 40 lat. Metro w Busan ma 40 lat. Bardzo ciekawe. A to słuchajcie, moja stylizacja na dzisiaj. I lecimy. Wiecie co, zapomniałam, ile tu jest schodów. Trochę trzeba sobie nachodzić. Przy okazji idziemy na ten targ i do Modern House, to może Wam powiem, jak to jest z tym moim koreańskim, jaka była w ogóle historia i czemu nadal nie potrafię tego koreańskiego. Słuchajcie, ja
nauczyłam się jeszcze będąc w Polsce, kiedy urodziłam mojego syna, ale wiecie jak to bywa z czasem, że jest ciężko. Uczyłam się do egzaminu TOPIK i zdałam TOPIK numer 1. Nie było lekko, powiem wam szczerze, bo wtedy ta moja wiedza była taka sobie, a przy okazji zdawanie w ogóle egzaminów nie jest moją najlepszą stroną. Ja się przy takich egzaminach bardzo stresuję i po prostu czasami walę głupoty. I jak przeprowadziliśmy się do Korei, to były czasy koronki, więc słuchajcie, okazji do rozmowy z Koreańczykami nie było. A ja postanowiłam, że nie będę rozmawiała w domu po koreańsku. Zdecydowałam się na to z powodu mojego syna. Dlatego, że chciałam, żeby wiedział, że mówię po polsku, że będę się zwracała do niego po polsku i żeby on się do mnie zwracał po polsku, co było bardzo ciężkim tematem, dlatego, że ja nie mogłam się rozwijać w koreańskim, a najwięcej czasu właśnie przebywałam z moim mężem i moim synem, co sprawiało bardzo dużo problemów właśnie, żeby ten koreański wybyć na wyższy poziom. Słuchajcie, tu jest jakiś sklepik z kwiatkami, zobaczmy co mają, może coś ciekawego, a mają ciekawe rzeczy, mają, o, widzę, że jedna rzecz na tym targu się zmieniła tyle, że mają pomalowane i zrobione podobnie jak u nas. Kiedy ostatni raz tutaj byłam, nie było zabudowane to wszystko, więc jestem w szoku, ale się pozmieniało. Pięknie tu wygląda. Jak mieszkałam tutaj, to latem raczej nie latem, zimą przychodziłam na najlepszy hot dog, jaki do tej pory jadłam w Busanie. Naprawdę uwielbiałam go i za każdym razem musiałam właśnie do tego miejsca zajść, jak przychodziłam tędy. Widzę, że teraz nie ma, ale to co się dziwić, to jest taka bardziej przekąska zimowa, a nie letnia, chociaż w tych bardziej turystycznych miejscach możecie jeszcze znaleźć na spokojnie sprzedawców, więc to nie jest tak, że za chwilę zniknie, chociaż jest dużo mniej niż ogólnie moje początki w Korei nie należały do moich najprzyjemniejszych okresów. Kiedyś jeszcze Wam o tym opowiem, jak to w ogóle wyglądało, jak cała przeprowadzka i cały ten rozgardiaż, który mnie spotkał. Ogólnie mój mąż bardzo dużo się uczył. Na początku ja byłam sama z Eliaszem i wchodziłam sama po mieście, ale no właśnie tak jak mówię, mało miałam okazji do rozmowy, tym bardziej, że to był czas koronki, więc ogólnie Koreańczycy strasznie się obawiali każdego obcokrajowca i miałam bardzo mało okazji do nauki, chociaż zaczęłam kurs KIP, który był online i no niestety poziom tego kursu nie pomógł mi za dużo w zdobyciu umiejętności mówienia. Coś tam uczyłam się z gramatyki, ale jednak to mówienie mieszkając w Korei jest najważniejsze przecież i niestety no za wiele się nie nauczyłam. Co prawda przeszłam z KIP1 do KIP2, ale no tak jak mówię, nie mieliśmy za dużo okazji do mowy, bardziej to było takie książkowe pokazanie samego w ogóle samej struktury koreańskiego zdania. O matko, patrzcie jakie słodkie. A ja tak naprawdę przyszłam do łazienki, tylko nic nie widzę, to co szukam. W Modern House nie znalazłam nic, to czego szukałam, no smutek niesamowity.
Nie wiem, no teraz pokazało się taki fajny zestawik, ale zielony, więc też się zastanawiałam, czy do tej drugiej łazienki może nie użyć tego zielonego zestawu. No, po prostu zła jestem na siebie, że wtedy, kiedy był, to nie kupiłam. I tak jak na przykład przeprowadziliśmy się do Sejong, to nawet byłam w tych takich ośrodkach dla rodzin mieszanych i na przykład tam nic nie mieli dla nas do zaoferowania, co mnie bardzo zasmuciło. Były niby jakieś zajęcia, ale to właśnie też w formie online, a ja chciałam po prostu mieć zajęcia typowo, gdzie mogłabym spotkać się z ludźmi i twarzą w twarz porozmawiać. Taką okazję miałam na przykład w Busanie. Na przykład w takich ośrodkach, właśnie w takich punktach były normalnie zajęcia stacjonarne, więc mogłam się spotkać z dziewczynami, później nawet miałam takie mniejsze więzi razem z nimi, bo miałam okazję porozmawiać, spotkałyśmy się nieraz na kawie, ale wtedy też przeprowadziłam się do innej części Busanu i na te zajęcia już przestałam chodzić. No i w tej drodze całej do nauki koreańskiego to oczywiście nie obyło się od tego, że straciłam w ogóle zapał do nauki. Obojętnie co się uczyłam, to i tak mi nie wychodziło. Wiele razy po prostu nie rozumiałam, o co chodzi. Też miałam parę sprzeczek z moim mężem, bo kiedy się o niego pytałam, to on nie potrafił mi do końca czegoś wytłumaczyć, ale co się dziwić, bo nie jest nauczycielem, dla niego to jest język natywny, więc ciężko było po prostu mi wytłumaczyć tych zależności, różnic, nie tylko w wymowie, ale właśnie w słowach, w ogólnie kontekście, jeżeli chodzi o język koreański, co także po prostu mi nie pomagało w tym, żeby się nauczyć koreańskiego. No i jak straciłam ten zapał do nauki, to tak naprawdę już później była taka stagnacja, tym bardziej, że obojętnie gdzie próbowałam coś powiedzieć, to było takie takie zdziwienie, spojrzenie na mnie, o czym mówisz, jak mówisz, troszkę szybciej mów, bo to też jest jeden z takich większych minusów życia w Korei, że wcale ten język nie brzmi tak, jak my się uczymy w szkole. To wcale tak nie wygląda. Wiele słów czasami uczymy się, które w ogóle w codziennym życiu nie jest potrzebne. Niektóre słowa, niektóre zdania, w jakiś sposób mówimy, już przestał funkcjonować, więc niektóre szkoły nadal nauczają tym starym systemem, gdzie normalnie tego języka już w Korei się po prostu nie używa, bo język się zmienia. Dlatego na przykład jest bardzo duża różnica między językiem z Korei Północnej a językiem z Korei Południowej, bo tak jakby w Korei Północnej zatrzymał się ten czas i nadal jest ten język taki bardzo archaiczny, to w Korei wiele słów na przykład z zagranicy zaczęło przychodzić, co powoduje jednak to, że obcokrajowiec czuje się trochę zagubiony, tym bardziej, że nawet jeżeli próbuje coś powiedzieć, to powie zwykły dzień dobry, a czasami Koreańczycy myślą, że my już mówimy w ich języku i po prostu strzelają jak z armaty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I ja potem się zagubię i tak na nich patrzę, to oni tak na mnie patrzą i rozumieją, a to ty jednak nie znasz koreańskiego, i albo przerzucają się na angielski, albo w ogóle nie chcą z tobą rozmawiać. To jest także bardzo ciężko. Stagnacja ogólnie i utracenie zapału chyba jest jednym z najgorszych etapów w ogóle nauki koreańskiego, bo
bardzo ciężko z tego wyjść i niestety do tej pory miałam właśnie taki poziom stagnacji, tym bardziej, że w ogóle nie widziałam efektów mojej nauki, bo tak czy siak mogłam się dogadać trochę z moim mężem, mogliśmy sobie trochę porozmawiać, ale ten poziom nadal był na tyle niski, że mój mąż tylko mógł zrozumieć, o czym ja mówię. Wiele razy, tak jak Wam wspominałam, było tak, że starałam się coś powiedzieć, a i tak wszyscy się na mnie dziwnie patrzyli albo od razu mówili po angielsku. Teraz troszeczkę to zmieniłam, bo jak ktoś mówi do mnie po angielsku, to i tak mówię po koreańsku, żeby właśnie nie dawać sobie forów, jakiś takich, wiecie, nie dawać sobie takiego myślenia, że o, dobra, to pójdę na łatwiznę i zacznę mówić po angielsku i jakoś się dogadamy. Wolę, żeby już ktoś mówił po angielsku do mnie, a ja po prostu będę odpowiadała po koreańsku i będę się starała i upierała. Tak jak widzieliście, też kolejnym takim etapem wychodzenia z tej takiej stagnacji, to jednak częściej rozmawianie po koreańsku z moim mężem, coraz częściej, coraz bardziej złożone zdania i nie pozwalanie sobie na przechodzenie na angielski, co oczywiście czasami jest niemożliwe, bo jeżeli naprawdę rozmawiamy o ważne tematy, to ciężko nie jest przerzucić się na angielski, bo jednak to słownictwo jest większe i ważna też jest komunikacja i zrozumienie się między partnerami, więc to nie jest tak, że zawsze można mówić po koreańsku non-stop, bo po prostu później się nie zrozumiemy, nie dogadamy i zaczną być z tego powodu sprzeczki. Ostatnio było tak gorąco, że nawet kwiatki zaczęły usychać, ale widzę, że część już zaczyna odżywać, ale naprawdę rośliny padają w tym słońcu. Etapem też odchodzenia od tej stagnacji, tego wyczerpania, to jest właśnie zapisanie się na język koreański. Jak wspomniałam wcześniej, chodzę na 3 zajęcia w tygodniu, 2 to jest Metaverse, a te drugie zajęcia to są takie klasyczne zajęcia, do których chodziłam wcześniej i na tych zajęciach w niedzielę o 9 rano mam taki kurs właśnie typowo gramatyka, słownictwo, trochę rozmowy, ale też to jest potrzebne, żeby poznawać właśnie nowe słownictwo. Jeden minus takich zajęć, który zauważyłam i który bardzo ciężko mi jest się samej nauczyć przez to, to jest rozszerzanie zdań. Tak jak mamy podstawową gramatykę, uczymy się tej podstawowej gramatyki, ale jeszcze nigdy do tej pory nie nauczyłam się, aby mówić takie dłuższe zdania, takie złożone zdania. I to jest bardzo duży problem, kiedy starasz się dogadać, bo wtedy widać, że ten język jednak jest u mnie na niższym poziomie. Nie wiem, jak się tego nauczyć, próbuję, ale nie jest to lekkie. Myślę, że bym musiała trochę z moim mężem może przysiąść w tym temacie, postarać się trochę z nim na ten temat porozmawiać. I też jak mamy stagnację, która właśnie uniemożliwia nam trochę tej nauki koreańskiego, to także jeszcze jednym takim ważnym powodem, czemu jest coraz ciężej się uczyć koreańskiego, to na przykład to, że mój wiek, kiedy ja się przeprowadziłam do Korei, jest wiekiem wyższym. Teraz bardzo dużo młodych osób decyduje się zamieszkać w Korei i młodym osobom jest prościej uczyć się języków, to jest po pierwsze, a po drugie też prościej jest znaleźć znajomych. Im starszymi jesteśmy osobami, tym coraz ciężej nam przychodzi poznawanie nowych ludzi i to robi się też coraz cięższe, kiedy na przykład mamy poznać osoby z innych kultur, więc to jest też taki minus, który powoduje to, że
ciężko mi się nauczyć koreańskiego, poznawanie ludzi. To też jest koło zamknięte troszeczkę, bo jeżeli dobrze nie znamy koreańskiego, to ciężej nam poznać ludzi, żeby z nimi prowadzić normalne konwersacje. I takie koło się zamyka, bo nie masz z kim rozmawiać, więc ciężej Ci się nauczyć koreańskiego, ale też ciężej poznać nowych ludzi. Dobra, ja będę teraz robiła lody truskawkowe, dlatego że mango lody już się nam skończyły. Będziemy robić truskawkowe i jeżeli macie jakieś jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły na przepisy na lody, to dajcie mi znać w komentarzach. Ja z chęcią poczytam, bo dopiero zaczynam robienie lodów i nie jestem pewna, jak te przepisy wychodzą, czy w ogóle są dobre, bo robię wszystko na oko, a na przykład w mango popełniałam ten błąd, że dałam na przykład więcej mleka, więcej banana, a samego mango dużo mniej, więc to jest problem. Dobra, zabieram się za te lody. Chciałam Wam powiedzieć o tym, że wszystko zależy także od naszych predyspozycji. Ja nigdy nie byłam dobra w językach. Miałam problem już z nauką samego angielskiego, przez to, że zaczęłam rozmawiać z moim mężem, to też mi to pomogło. To, że miałam w pracy angielski, kiedy pracowałam w Polsce, więc to nie jest tak, że wiecie, ja nie chcę mówić po koreańsku, ale no niestety czasami wychodzi to dłużej niż myślimy, że mogłoby. Oczywiście, pewnie jakbym się zawzięła i codziennie studiowała. To właśnie pytanie, bo kiedyś tak miałam i tak po tygodniu, po 2 tygodniach po prostu traciłam zapał i więcej nic się nie uczyłam. To też jest problem w tym, że jednak koreański to jest językiem pamięciowym. Ja nie mam za dobrej pamięci, przez to słówka mi bardzo szybko wylatują i też rozkładanie zdań, tak jak Wam wspominałam, na te dłuższe, bardzo dużo problemu mi sprawia. Ciągle nie mogę znaleźć tego, załapać tej jakby tego momentu, gdzie, kiedy powinniśmy co połączyć, plus ten szyk zdań w koreańskim jest bardzo trudny, więc tak jak mówię, wracam do koreańskiego, będę się więcej uczyła, więcej rozmawiała. Nawet dzisiaj miałam okazję porozmawiać z jedną z babci kolegi Eliasza, więc naprawdę przyjemnie było się spotkać i po prostu porozmawiać nawet takim łamanym językiem. Było trudno, bo oczywiście nikt nie zna angielskiego, nawet takich prostych słów, przez co musieliśmy chodzić dookoła. Ta babcia kolegi Eliasza naprawdę chodziła dookoła, żebym zrozumiała pojęcie różnych słów, no ale i tak było fajnie, jakoś nam się udało dogadać. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich okazji. Dziękuję Wam bardzo za pytania, za oglądanie filmu. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!